W dzisiejszym odcinku, no, takim szybciutkim, technicznym jak to zwykle, bardzo taki ciekawy temat. Wiele osób już się pytało i ja też byłem zawsze ciekawy, jak to jest z tymi paszami. Czy warto robić swoją paszę, czy warto mieć taką kupioną, granulowaną? I w dzisiejszym odcinku Wam przedstawię to, co znalazłem w internecie. Zrobiłem troszkę takich poszukiwań i pokażę Wam, jaka jest różnica, co jest jakby, jaka jest wspólna ich wartość, jakie są takie, powiedzmy, rzeczy kontrowersyjne, ale jeszcze nie wykluczające i jakie rzeczy są wykluczające jedną i drugą. Jakie są mankamenty mieszania własnych pasz, a jakie benefity posiadania takiej kupionej. No, na sam koniec każdy będzie musiał swoją jakby opinię sam sobie wyrobić, co komu pasuje, bo tu nie ma złotego środka. Pamiętajcie, obydwie pasze są dopuszczone, legalne i w użytkowaniu i po obydwu kury się niosą. Także zapraszamy do odcinka. Czym tak naprawdę karmimy nasze kury? Czy gotowa pasza to gwarancja zdrowych jaj? A może nie do końca, może znacznie lepsze są właśnie takie mieszane, jakie my próbujemy cały czas polecać Wam. Czy pod płaszczykiem takiej pełnoporcjowej mieszanki kryje się coś, co przenika może do jaj, co w jakiś sposób wpływa na zdrowie kur, co w ich odchodach może dostawać się do gleby i lekko ją zatruwać, a później gdzieś tam to wszystko obciąża nasze zdrowie. Czy te kontrowersje, które są bardzo często budowane właśnie i wiele osób mówi, że tam ręcznie robiona pasza jest znacznie lepsza od tej mieszanej. Czy to wszystko jest prawda, czy troszeczkę no, przesadzamy i nie wiem, sami siebie oszukujemy? Postaram się porównać właśnie te dwie pasze, gotową mieszankę, taką robioną w laboratoriach, znaczy w fabrykach, ale które mają laboratoria i sprawdzają każdy jeden składnik z osobna, mają dostęp do wszelkiego rodzaju no, chemicznych składników, które w jakiś tam sposób tą paszę robią taką bardziej, no nam się wydaje lepszą, bo bez dwóch zdań kurki na takich paszach niosą się troszeczkę, nie troszeczkę, ale niosą się lepiej, wydają się zdrowsze i no, a taka pasza ręcznie robiona to duże obciążenie. No, w dalszej części właśnie będę starał się to wszystko opisać. Mam nadzieję, że tutaj ja nie chciałbym od samego początku, żeby wyszło w ten sposób, że tu jest jakieś jednostronne podejście do tematu. Ja staram się zawsze uczciwie i rzetelnie robić takie jakby badania na tą mini skalę. Pokażemy etykiety różnych producentów pasz, żebym nie był gołosłowny, zdjęcia ich w filmie. No i sami możecie jakby dokonać własnej oceny. W filmie przedstawię takie 3 punkty. Będzie się składał ten film z 3 punktów. Właśnie wspólne cechy gotowej paszy oraz mieszanki domowej. Drugim takim punktem właśnie już, który powinien pobudzić naszą ciekawość, to gdzie zaczynają się te wątpliwości. No i trzeci, najbardziej interesujący na samym końcu filmu, co różni najbardziej i może zaszkodzić kurom, glebie i nam, ludziom, w produktach, które są właśnie robione sztucznie, ale są, pamiętajcie, dopuszczone do sprzedaży i do jakby, także tutaj my absolutnie nie mówimy, że się nie da, bo może te ilości
tych wszystkich składników są takich chemicznych, o których właśnie my się boimy, są w tak niewielkich jakby ilościach, że właściwie nie ma o co chodzi. Nie ma o co się bać. Natomiast to wy podejmiecie decyzję taką, jak myśmy też już podjęli. Co łączy gotową paszę i mieszankę domową? I oba rozwiązania bazują na zbożach: kukurydzy, pszenicy, owsie, soi, które są głównymi źródłami białka, no w szczególności właśnie ta soja. Jest ona dosyć problematyczna, jak wiecie, no my również używamy soi GMO. Bardzo nam ciężko dostać soję na tak małą skalę, soję właśnie takiej czystej produkcji, bez GMO. No niestety trzeba zamawiać ją w bardzo dużych ilościach, soja nie jest też tania. I aby opłacało się to producentowi czy tam osobie sprzedającej i nam, musielibyśmy zamówić tonę z transportem, wychodzi to kosmiczna cena, a my nie zużyjemy tony szybko. Takie pasze czy te źródła białkowe no mają około pół roku jakby tych największych właściwości, później je zaczynają tracić. Także niestety tutaj jest wspólne. Niektóre pasze, no może takie bardziej eko, mają dostęp do paszy, przepraszam, do soi nie GMO. Na pewno wspólnymi cechami są minerały, takie jak wapń, sód czy fosfor, wszystkie dodatki witaminowo-mineralne, co oznacza, że podstawowa baza energetyczno-białkowa w obu przypadkach jest bardzo podobna. I dobrze, no bo kura potrzebuje stałego poziomu białka i wapnia, by znosić jaja. Natomiast na pewno na lekkim plus dla farm pasz produkowanych masowo jest to, że no mają swoje laboratoria, są w stanie na pewno wszystko zbadać sami, czyli no kukurydza kukurydzy nierówna, soja soi nierówna, owiec owsowi nierówny, no wiadomo, zależy jak to urosło, na jakich glebach i tak dalej. Może oni to potrafią zrobić. My bazujemy na tym, co jest po prostu dostępne do kupna. Gdzie właśnie zaczynają się wątpliwości? Na etykietach do pasz przemysłowych znajdziemy dodatki, które choć dozwolone, mogą właśnie budzić obawy. Są to syntetyczne konserwanty i antytoksyganty pod takimi nazwami jak, wcale zresztą one ładnie nie brzmią, BHA, BHT, TBHQ i stosowane po to, by pasza się nie psuła. Przy świeżej paszy, no my tego nie używamy, ponieważ pasza jest robiona na bieżąco, my nie potrzebujemy używać żadnych konserwantów. Natomiast pasze produkowane masowo, aby miały półroczny okres przydatności i nie skisły w środku, co jest oczywiste, potrzebują konserwantów. No i są one używane. Jaki problem jest z takimi konserwatami? No podejrzewane one są, natomiast nie jest to w jakiś sposób udowodnione, nie wiem dlaczego, ale podejrzewane są, przynajmniej jak robiłem cały research, nie ma tutaj takich stwierdzeń pewnych, wiecie o co chodzi, dlatego ja też będę lawirował, powiem co wiem, natomiast cały czas powtarzam, że jest to do własnego przemyślenia. Skoro używamy w codziennym życiu wiele chemii, to może ta chemia też nie jest aż taka zła. Ale nasze osobiste zdanie znacie, im mniej chemii uważamy, tym lepiej. Bardziej my osobiście z Klaudią jesteśmy skłonni uwierzyć jakby samej naturze. I teraz tak, te wszystkie BHA, BHT, TBHQ są podejrzewane o działanie rakotwórcze, estrogenne, które odkłada się w tłuszczu jaj. W takich mieszankach również są barwniki techniczne, na przykład E160F, barwnik estrów karotenoidów. Jeśli to źle powiedziałem i zapamiętałem, to bardzo Was przepraszam. No, barwnik po to, by żółtko wyglądało ładniej, ale niekoniecznie było zdrowsze. No, podobna sytuacja jest oczywiście w mięsie. Dodaje się soli peklowanej po to, by była cały czas taka ładna różowa. Mięso świeże brązowieje. Ale jakby jedno i drugie nie wpływa, to, że żółtko nie ma koloru, jest prawdopodobnie tym, że kurki
nie są na powietrzu, nie mają słońca, nie jedzą może robaczków, bo nasze na przykład bez żadnych właśnie takich E160F mają bardzo ładny kolor. Także nie wiem, właśnie no, musi być widocznie dodawany, jeśli ma być ładne, a wszyscy chcemy wiedzieć, że wierzymy w to, że jak jest ładny pomarańcz, czy ładny tam żółty kolor, to na pewno żółtko, czy tam jajko jest zdrowe. Enzymy technologiczne, niektóre z nich są bezpieczne, na przykład fitaza, inne mają niewyjaśniony wpływ na mikroflorę kur. Fitaza to taki enzym dodawany do paszy, który pomaga rozkładać fityniany, naturalne związki fosforu w ziarnach roślin. I dzięki właśnie temu ptaki lepiej przyswajają fosfor, co poprawia ich zdrowie i wzrost i zmniejsza też ilość fosforu wydalanego do środowiska, chroniąc glebę i wodę przed zanieczyszczeniem. To bardzo dobry i prosty sposób na wykorzystanie składników odżywczych w paszy. Dodawane są także inne enzymy, na przykład amylaza, proteaza czy lipaza. Ja już naprawdę nie wiem, dużo tych takich azów jest, ale w większości są one wytwarzane przez mikroorganizmy w procesie fermentacji. Tak, sztucznej fermentacji, no bo to jest potrzebne na dużą skalę, natomiast pasze dzięki temu stają się znacznie łatwiej strawialne i te składniki odżywcze przyswajalne. Jest to bardzo, podejrzewam, zbliżony proces do tego, co ja robię, trzymając na przykład 3 czy 4 dni paszę namoczoną, tam zaczyna się powoli robić ten proces kiszenia i wtedy właśnie pasze są znacznie bardziej przyswajalne. Także tutaj o te składniki, które wymieniłem, chyba za bardzo bym się nie przejmował. Natomiast pasze zawierające modyfikowaną genetycznie soję lub kukurydzę, często oznaczone jako MON, z różnymi tam cyferkami na końcu, nie są zakazane, ale nie ma właśnie tej pewności, jak one działają na zdrowie ptaków i ludzi w takim długofalowym okresie. Natomiast no, coraz częściej się mówi, że nie jest to naturalne i nie jest to zdrowe, tak samo jak coraz częściej zaczyna się mówić, że w ogóle oleje roślinne nie są zdrowe. Jak wiecie, nasze zdanie jest bardzo proste, że wszystko, co pochodzi od zwierząt, jest znacznie zdrowsze, bo już jest wstępnie przefiltrowane przez zwierzęta, które żywią się roślinami. Nasz układ pokarmowy jakby nam to troszeczkę utrudnia. No i teraz najciekawszy punkt na pewno, na który wszyscy czekaliście. Co różni najbardziej te dwie pasze i może zaszkodzić kurom, ludziom czy glebie. Chyba powinienem powiedzieć ludziom, kurom i glebie. No mniej więcej w takiej kolejności. Gotowe pasze zawierają często koksydiostatyki. Chyba to się nazywa monensyna czy coś takiego i lasalocit, które działają przeciwko koksydiozie. No, my wykorzystujemy, aby tej koksydiozy nie było, naturalne zioła, o czym pewnie później wspomnę albo pokażemy to w tabelce, nie wiem jak to wyjdzie w całej produkcji. Mogą na przykład te koksydiostatyki uszkadzać wątrobę, zaburzać rytmy serca, prowadzić do odporności na pasożyty. Nadmierna stymulacja znoszenia jaj również przez syntetyczne witaminy i chemię technologiczną może również prowadzić do osteoporozy, skrócenia życia niosek, osłabienia ich odporności. Także no widzicie, no takie chemiczne polepszacze, że tak powiem, bo one polepszają żywotność tej paszy, polepszają nieśność kurek, krótkotrwałe może zdrowie, no bo koksydioza jest niwelowana, ale w dłuższej perspektywie to wszystko odkłada się w produkcie finalnym, no i ten produkt finalny my spożywamy, nie mówiąc o samym oczywiście zdrowiu kur. Jest to analogiczna sytuacja do ludzi. No, jeśli mamy przesyt chemii w naszym organizmie, którą, nie wiem, nakładamy na siebie, którą spożywamy, którą oddychamy, wiecie, no przecież w miastach wszędzie powietrze nie jest takie już 100% czyste. Nie wiem, czy kiedyśkolwiek było. No może było, jak nie było tej chemii całej. Także my cały czas jesteśmy narażeni dotykając plastikowe właśnie mikrofony, czy chodząc po wykładzinie,
czy meble, dużo środków jest chemicznych i to tam gdzieś paruje. My cały czas mamy z tym kontakt. I teraz im mniej tego kontaktu, tym organizmowi jest łatwiej się z niego wyczyścić, bo również przecież nie panikujmy. Organizm to wspaniała maszyna, która czyści się z tego, co dla niego nie jest dobre. Także odchody w takich właśnie ptaków karmionych paszami przemysłowymi zawierają pozostałości substancji chemicznej i one trafiają do gleby. Właśnie te BHT, BHA, koksydiostatyki, jakieś małe bardzo ilości antybiotyków, jeśli gdzieś tam w jakimś procesie produkcji były stosowane. I to może właśnie wpływać na ten mikrobiom gleby, czyli na dżownicę, jakieś tam robaczki, jakieś tam bakterie, no, coś co rozkłada te odchody, aby były znowuż pokarmem dla roślin. Także nie jest to dobre, bo wszystko, cała struktura gleby i roślin, i kur, i nas samych przez to używanie tych składników się mocno zmienia. Dla ludzi największe ryzyka to substancje, które się odkładają w żółtku i tłuszczu jaj. Właśnie te BHT, BHA które mogą się kumulować. Właśnie koksydiostatyki, czyli my to spożywamy, nie potrzebujemy tego spożywać, mogą powodować u nas uczulenia, jakoś zatoksykowiać nasz organizm, powodować, że się tam, no wiecie, toksyny do nas dostają. No właśnie te GMO, w których na pewno jest pozostałość różnych herbicydów, czyli na przykład glifosatu, tak często i popularnie stosowanego przez tych farmerów wielkopowierzchniowych. Mitotoksyny, czyli które wynikają z niewłaściwego przechowywania zbóż przemysłowych. No to akurat może być również tyczyć się paszy ręcznie robionej, no bo przecież grzyby, bo to mitotoksyny, grzyby są znajdowane wszędzie, one pewnie i żyją na naszej skórze. I teraz jak to wygląda z tą naturalną mieszanką domową? Jeśli ją mieszamy samemu, z kukurydzy, owsa, staramy się szukać rzeczy niemodyfikowanych genetycznie, na ile to możliwe. Mamy własne zioła, używamy witamin bio, tak jak ja tam Wam polecam bardzo często, Dolfosu bo właśnie Dolfosu używamy, DERE się nazywa. Mamy znacznie większą kontrolę nad jakością, pochodzeniem składników, ale także nad tym po prostu, co w tej paszy się znajduje, bo przecież nikt tam nie dolewa tych enzymów i koksydiostatyków i tam BHT i tych konserwantów, bo ani do tego nie mamy dostępu, ani nie chcielibyśmy mieć. Przez to wspieramy naturalną odporność naszych zwierzątek. One mając wybieg, dostęp do słońca, do właśnie trawki, której jedzą naprawdę sporo, wbrew pozorom, codziennie, bo widzimy jak skubią sobie listki, kończyny, czy trawy, czy tam różnych takich ziół, co tam znajdują. Dodatkowo mają dostęp do tymianku, oregano, kurkumy. Wszystko o paszy, którą my dodajemy, możecie sobie zobaczyć w innym odcinku, to nie o tym. I one wszystkie mają działanie przeciwbakteryjne właśnie i pasożytnicze. Oczywiście są znacznie delikatniejsze, nie tak jak chemiczne środki, ale o to chodzi, bo kura też jest wtedy twardszą kurą, lepiej sobie z tym wszystkim radzi, bo musi, a my nie spożywamy niepotrzebnych jakby chemicznych składników. Drożdże, które dodajemy paszowe, które wspomagają mikroby w jelitach. Witaminy bio, to nie ma o czym mówić, są znacznie lepiej przyswajalne, bo są pochodzenia naturalnego. Nie używamy właśnie konserwantów, to już mówiłem, nie używamy barwników żadnych. Wszystko musi być naturalne, czyli jak te żółtko i w ogóle jajko wygląda dobrze, to znaczy, że prawdopodobnie pasza jest dobrze dobrana, bo koloryt pochodzi po prostu z jakości składników, i mieszanki, jaką im dajemy. Nie obciąża w tym momencie to w żaden sposób gleby, co widzicie u nas na siedlisku, jak to wszystko ładnie rośnie, przecież my chodzimy po jednej wielkiej kupie, że tak powiem, przepraszam, ale taka jest prawda, my to wszystko wynosimy później z kurników i rozścielamy w różnych miejscach, które uważamy, że potrzebują takiej poprawy, i jakby coraz więcej u nas się gatunków pojawia, o czym też Was informujemy. Roślin i zwierząt.
I teraz no, kury nie muszą mieć szczególnie dodatków witaminy D3 i K, no bo mają wiadomo do niej dostęp, że tak powiem, ze słońca i po tym, że ganiają na pastwiskach, ale to już jakby jest inny temat, bo to chów powiedzmy ten zamknięty, a chów zewnętrzny, więc może to nie ma sensu. No i teraz takie, ja wiem, takie troszkę podsumowanie. Chciałbym powiedzieć, że po prostu, że nie każda gotowa pasza od razu jest trucizną. Ale właśnie im więcej tej chemii i przetworzonych składników, tym większe ryzyko, że coś z tego trafi do jajka i do nas. Naturalna pasza z własnych składników może nie mieć tabeli składników jak z laboratorium, ale ma coś znacznie cenniejszego, uczciwość, prostotę i zdrowie, które rośnie razem z skórą i daje nam tą pewność, że po prostu wiemy, co ląduje na naszym stole. W dzisiejszych czasach wcale to nie jest takie proste, ponieważ wszystko ukrywa się pod śmiesznymi nazwami, na których no, nie mamy czasu bardzo często ich sprawdzać. Także i teraz coś tak na szybko, jaki jest mankament tej paszy ręcznie robionej w stosunku do takiej kupionej, no bo też są mankamenty. Przede wszystkim nie mamy wpływu na to, co kupujemy ze zewnętrznych źródeł. Czyli my nie badamy laboratoryjnie jakości kukurydzy, soi, owsa, czy tam na przykład jest odpowiednia ilość białka, czy ktoś mała ilość mykotoksyn i tak dalej. No nie wiemy. Niestety tutaj musimy wierzyć producentom, że dostajemy świeże. No widzimy, jak się nasze kurki zachowują. Również ilość pracy wymagana jakby w zakup, przeniesienie tego produktu do beczek, rozmieszczenie, później ważenie, mieszanie, wrzucanie do już jakby kontenerów, w których jest wymieszany składnik, namaczanie i dawanie kurkom. No, ilość pracy jest znacznie większa i naprawdę to jest odczuwalne. Natomiast na mikroskalę czy na miniskalę, tak do właśnie 40, 50, 60 może kurek od 10, ja uważam, że jest to jeszcze robota, którą warto powziąć, żeby właśnie mieć to jajo takie, jakie chcemy. Przy większych ilościach no, trzeba byłoby prawdopodobnie mieć własne mieszalnie, w jaki sposób być bardziej profesjonalnie do tego przygotowanym. Na pewno można, takie jajka są też znacznie droższe, co pokryje jakby koszt tej pracy. Natomiast sama pasza, ja mam taką kalkulację zrobioną, wszystko co się zmienia cenowo i jest dodawane do tej paszy jest przez nas jakby monitorowane i te pasze są bez dwóch zdań tańsze. Pasza nasza 25 kg, cena wszystkich składników na 25 kg to około 55-60 zł. W zależności jak to tam kupię, więc to tam fluktuuje, ale no tak mniej więcej wychodzi. Pasze chyba takie kupowane sklepowe to pewnie gdzieś koszt około 70-80 zł na dzień dzisiejszy. Zabijcie mnie, nie wiem, nie sprawdzam tego, bo nie jest to dla mnie aż takie istotne. Co jeszcze z takich bardzo ważnych rzeczy? No już na koniec powiem, skąd mi się wzięła w ogóle chęć jakby zrobienia tego filmu. No bo jak wiecie, mieliśmy w pewnym momencie perliczki do odchowania, ja kupiłem dla nich paszę, jak zawsze robię, żeby te pierwszy tydzień one były na tej kupnej, zanim ja tam powoli będę ją zmieniał na naszą. I kupiliśmy pewnej firmy paszę, no i jak wiecie, zostaliśmy oszukani przez tego pana z perliczek, od tych jaj lęgowych, tam nic nie było zalężone, bardzo mało się wylęgło, stwierdziliśmy, że nie opłaca nam się ich wszystkich jakby trzymać, je oddaliśmy, natomiast została nam pasza. Jeden worek paszy. No to myślę, no co zrobić? No wiecie, no nie jesteśmy osobami, które wyrzucają właśnie 70 czy 80 zł do śmietnika, bo na to się ciężko pracuje. Pomyślałem sobie, no dam naszym kurom, nie zaszkodzi im, no i nam też na pewno, bo tam no, jednorazowo dostaną, no i po prostu tyle na temat. No taką decyzję powzięliśmy, może wy byście to wyrzucili.
No i o dziwo, nieśmiałość bardzo mocno wzrosła, na zasadzie wysyp jaj. Ja mówię, ja cię kręcę. Zaczęliśmy dodawać drugi, trzeci dzień, bo to chyba przez 3 dni one zjadły, no mówię, wysyp jaj. I to nas tak mocno zastanowiło, skoro my wiemy, bo nie wiem, czy to dietetycy, techniczni ludzie, którzy zajmują się technologią żywienia kur, sprawdzali tą paszę i mówili, że jest bardzo dobra, jest bogata i każdy powinien taką paszę właśnie gospodarz robić. Także jakby składników odżywczych wcale tam nie brakowało. Natomiast ta nieśmiałość była potężnie dużo większa i myślę, że może o 50% większa. Naprawdę nie liczyłem, ale tak no to było zauważalnie większa. No i tak sobie pomyślałem, no co jest grane, czy ja coś źle robię, czy właśnie tam są jakieś składniki, które to w sztuczny sposób promują. No i z takich jeszcze ciekawostek, to się też od kolegi dowiedziałem, ja nie wiem, czy takie rzeczy są stosowane, nie wiem, czy są legalne, więc to jest całkowicie off topic i żadnej firmy, która produkuje paszę dla kur, ja nie chciałbym o to posądzać, czy mogą, czy nie mogą, natomiast są składniki, uciekaj ucha, są składniki chemiczne, które dodane w bardzo niewielkich ilościach do paszy mogą powodować, że kura nieśmiałość ma na przykład zwiększoną o 50-60%, czyli daje 3 jajka na 2 dni. Więc oczywiście kosztem własnego zdrowia. Taka kura po powiedzmy, nie wiem, pół roku, jakimś tam czasie noszenia jajek jest żywym trupem. Także no wiecie, no jesteśmy mistrzami jako ludzie w robieniu sobie samym pod górę. My mamy wrażenie, że nikomu tak bardzo nie zależy na naszym zdrowiu jak nam samym. Więc ufajmy sobie, ufajmy temu, co robimy. Nie przerażajmy się, że to kosztuje pracę, bo i tak kosztuje to pracy, ale na koniec mamy bardzo dobre jajko, tanią paszę, znaczy tańszą paszę, nie tanią, ale tańszą paszę i wiemy, że odchody naszych kurek wzbogacają naszą ziemię, więc królik, który gdzieś tam po jakimś czasie przechodzi po tym nawiezionym pastwisku, czy owca, która zje później gdzieś tam po jakimś czasie tą trawę, nie będzie jadła dziwnych rzeczy. Także decyzja należy do Was, oczywiście, dziękuję za wysłuchanie, zdaję sobie sprawę, że to było dużo gadania, ale macie temat do przemyślenia. Wszystko, co powiedziałem, można sprawdzić, to nie są jakieś sprawy wzięte z kosmosu, nikogo nie chcę urażać, ani nie chcę nikogo ukierunkowywać, ale życzę Wam wszystkiego zdrowia i żeby kurki były zdrowe i żeby wy byście byli zdrowi. No i dziękuję bardzo, do zobaczenia w niedzielę na naszym zwyczajnym vlogu z życia przyziemnych. Trzymajcie się, pa. One sztuczne nie znają, dla nich jest wygodniejsza, znacznie wygodniejsza do jedzenia. To jest jeden z atutów. Jak jedno mają na co dzień, jeszcze do tego sucha, a nie namoczona. Teraz tą tylko jedzą. Miutkie. Widocznie my za blisko jesteśmy, wiesz, i tamta strona była wygodniejsza. Teraz jedzą naszą, jak widzicie, także... No co wy, do tamtej... Za blisko jesteś z kamerą i pewnie się boją podejść. I to nie jest pasza, ta granula, co my pokazujemy, to jest pasza dla broilerów piskląt, więc to nie za bardzo jest odpowiednia do niosek, no, ale nic się im nie stanie tam raz w życiu zjeść.